Serdecznie zapraszam do odcinka 6 Wiatr z Zachodu pod tytułem Czerwona Ameryka. W poprzednim 5. odcinku wyjaśniłem, kto był prawdziwym autorem manifestu komunistycznego. W tym odcinku opowiem, jak rak komunizmu opanował Stany Zjednoczone. W sierpniu 1970 w magazynie New York Times pojawił się artykuł profesora Harvardu Johna Kennetha Galbraitha, gdzie autor pisze: Pan Nixon nie jest prawdopodobnie zagorzałym czytelnikiem Marksa, ale jego doradcy, jak doktorzy Barnes, Schultz i McCracken, są doskonałymi nauczycielami, znającymi go bardzo dobrze i mogli ramię w ramię przekazać wszystko prezydentowi. Nie można zaprzeczyć, że kryzys, który wspomógł pospieszne pchanie Stanów w kierunku socjalizmu, został przygotowany przez administrację. W swoim artykule Galbraith przedstawił listę ogromnych kroków w kierunku socjalizmu podjętych przez administrację Nixona. Niezależnie od tego, kto aktualnie promuje socjalizm w Ameryce, czy to będzie partia demokratyczna czy republikańska, obie twierdzą, że komunizm jest nieunikniony. W obronie komunizmu staje zawsze prezydent wykonujący rozkazy administracji lub inaczej rządu ukrytego Deep State. Praktycznie wszyscy doradcy prezydentów Stanów Zjednoczonych byli komunistami, nie wyłączając Zbigniewa Brzezińskiego, Żyda pochodzącego z Polski. W Ameryce używanie słowa komunizm jest niedozwolone, zarówno przez socjalistów, jak i komunistów. Wszelkie narracje na ten temat zawierają wyłącznie słowa socjalizm lub socjalizacja. Gary Allen w swojej książce Wtajemniczeni Nie ważcie się mówić, że to spisek przytacza hipotetyczną rozmowę ze spotkanym na ulicy Amerykaninem na temat socjalizmu. Amerykanin zadaje pytania. Jednej rzeczy nie mogę zrozumieć. Dlaczego bardzo bogaci ludzie jak Kennedy, Fordowie, Rockefellerowie czy inni są za socjalizmem? Dlaczego superbogacze są za socjalizmem? Czy to nie oni mogą stracić najwięcej? Kiedy patrzę na mój wyciąg bankowy i porównuję go z wyciągiem Nelsona Rockefellera, to wydaje mi się śmieszne, że ja jestem przeciwko socjalizmowi, a on go promuje. Autor wyjaśnia tę zagadkę. W rzeczywistości istnieje ogromna różnica pomiędzy tym, w jaki sposób promujący definiują socjalizm, a tym, co aktualnie jest praktykowane. Idea, że socjalizm jest programem podziału bogactwa, jest grą zaufania w celu zmuszenia ludzi do oddania swojej wolności dla wszechpotężnych, kolektywistycznych rządów. Podczas kiedy wtajemniczeni Borgowie mówią nam, że budują raj na ziemi, my faktycznie konstruujemy więzienia dla samych siebie. Tak więc kłamliwe slogany superbogaczy o budowaniu raju na ziemi są tylko grą pozorów, której końcowym efektem jest pozbawienie nas wolności. Dlaczego głównymi propagatorami komunizmu są najbogatsze osoby na świecie? Czy komunizm mający podzielić całe bogactwo ziemi porówno nie stanowi dla nich zagrożenia? Czy nie obawiają się dyktatury proletariatu, która może pozbawić ich majątków? Okazuje się, że superbogacze w ogromnej większości pochodzenia żydowskiego mają swoje bogactwo zabezpieczone w rodzinnych funduszach powierniczych i bezpodatkowych fundacjach. Ludzie jak Rockefeller, Ford czy Kennedy będą zawsze za każdym socjalistycznym programem, który będzie powiększał podatki, gdyż oni podatków nie płacą. Artykuł opublikowany w północnoamerykańskiej gazecie Alliance z sierpnia 1967 opisuje, w jaki sposób Rockefellerowie nie płacą praktycznie żadnego podatku dochodowego, pomimo ich ogromnego bogactwa.
Artykuł ujawnił, że jeden z Rockefellerów zapłacił całkowity podatek dochodowy w wysokości $685 w ciągu ostatniego roku. Kennedy mają w Chicago centra handlowe, pałace, rezydencje, jachty, samoloty. Wszystko to jest własnością ogromnej ilości rodzinnych fundacji i funduszy powierniczych. Refleksje dotyczące komunizmu. Refleksja pierwsza. Manifest komunistyczny Marksa został napisany na zlecenie sekretnej grupy ludzi nazywającej siebie Ligą Ludzi Sprawiedliwych. Refleksja druga. Marks nie był autorem manifestu, ale dokonał niezbędnych poprawek, tak aby mógł on służyć jako narzędzie demagogiczne do ogłupiania tłumów. Refleksja trzecia. Słowo komunizm jest niepopularne i niepożądane w czasach współczesnych. Zastępują je słowa socjalizm lub socjalizacja. Refleksja czwarta. Promowanie socjalizmu jest grą superbogaczy, borgów, obiecujących nam świetlaną przyszłość w zamian za naszą wolność. Refleksja piąta. System podatkowy został stworzony dla zwykłych obywateli. Podatki płacimy my, a nie bogacze, którzy ukrywają swoje bogactwo w fundacjach i funduszach powierniczych. Refleksja szósta. Pomimo że Stany Zjednoczone nazywane są krajem demokracji i wolności, w rzeczywistości są sterowane w kierunku komunizmu przez komunistycznych doradców kolejnych prezydentów. Refleksja siódma. Refleksja szósta dotyczy praktycznie wszystkich krajów europejskich, w tym naszego małego imperium, które tak naprawdę jeszcze nie odzyskało wolności. Serdecznie zapraszam do internetowej księgarni autorskiej Zamazane Obrazy, która została założona 1 stycznia 2026 roku. Aby wejść do księgarni, wystarczy w wyszukiwarce Google wpisać jedno słowo zamazaneobrazy.pl. Książki oferowane w księgarni autorskiej Zamazane Obrazy nie są dostępne w żadnej innej internetowej księgarni w Polsce, zachowując swoją autentyczność i unikalność. Zapraszam do księgarni i zakupów. Pozdrawiam, autor. Na tym zakończę odcinek 6, w którym wyjaśniłem, dlaczego najbogatsi ludzie na Ziemi są promotorami i entuzjastami komunizmu. Serdecznie zapraszam do odcinka 7 pod tytułem Krezusi.